Witajcie. Pamiętacie, wspomniałem wcześniej, że początek roku 2019 i wiadomość o obywatelu polskim, który wjechał do Polski z zagranicy z objawami COVID-19, był dla mnie rokiem przełomowym w moim myśleniu. Wtedy zrozumiałem, że żyjemy naprawdę w czasach końca. To było takie przekonanie z góry, ono nie pochodziło ze mnie. I wtedy też pojawiła się ta potrzeba głębszego zrozumienia Księgi Daniela, którą studiowałem pod koniec roku 2018. Ale rozdział 12 nie dawał mi wciąż spokoju. To powstanie księcia Michała i czas ucisku, jakiego dotąd nie było, ewidentnie wskazywało na końcowe wydarzenia w dziejach tego świata. Oznaczało zakończenie czasu łaski, zapieczętowanie żyjących, czyli zapadnięcie decyzji o ich wiecznym przeznaczeniu i zakończeniu służby Jezusa w świątyni w niebie. To było o czasie końca, ale nie znałem nikogo, kto tak by nauczał. Dlatego zacząłem szperać w internecie i wynikiem tego są właśnie poprzednie nagrania. Ale to nie wszystko. W czasie tych poszukiwań natknąłem się na wykłady niejakiego Jima Arabito. Najpierw znalazłem serię wykładów w języku angielskim pod tytułem Babilon upadł, wyjdźcie z niego ludu mój. Z nich dowiedziałem się w jasny i rzetelny sposób, że Babilonem jest system papieski, który kontynuuje wierzenia i praktyki Babilonu i one wciąż są aktualne i praktykowane w XXI wieku. Ale społeczeństwa tak się już przyzwyczaiły do tego, że większość tego w ogóle nie zauważa. Zanim objechał Stany Zjednoczone, dostał też już kilka zaproszeń za granicę. W czasie tych podróży i wykładów znajdowały się osoby, które dostarczały ciekawe i intrygujące materiały dotyczące historii szabatu. Było tego coraz to więcej i okazywało się, że istnieją kraje i miejsca, które dowodzą tego, że w różnych miejscach po całym świecie obchodzony był szabat na przestrzeni minionych wieków. I to nie zakończyło się wcale na przełomie III i IV wieku naszej ery, kiedy to Konstantyn Wielki rzekomo przyjął chrześcijaństwo i święcenie szabatu zostało zamienione na święcenie niedzieli. Między innymi okazało się, że szabat na Ukrainie obchodzony był do XII i XIII wieku, że sabatarian palono na stosach na Placu Czerwonym na początku XVI wieku, o purytanach i innych czcicielach sabatu, którzy obchodzili go w Anglii w XVII i XVIII wieku. Moje oczy robiły się coraz to większe i chciałem się dowiedzieć, czy dowiem się czegoś więcej. Następnie znalazłem swego rodzaju film dokumentalny, w którym Jim Arabito opowiada o niektórych z tych odkryć, a na koniec robi apel, że jeśli ktokolwiek chciałby wesprzeć finansowo powstanie tego pełnego dokumentu, to jest taka możliwość. Jak tylko to zobaczyłem, zacząłem szperać w poszukiwaniu tego dokumentu na temat historii szabatu. Ale pierwszą informacją, na jaką natrafiłem, była wzmianka o śmierci Jima Arabito w wypadku samolotowym w 1990 roku. Ale szperałem dalej, chcąc dowiedzieć się, czy ten dokument pomimo to powstał. I natrafiłem na wywiad z Pat Arabito, czyli wdową po Jimie Arabito, z którego dowiedziałem się reszty historii. Jim dowiedział się od kogoś, że są dowody święcenia szabatu na Alasce. I dlatego zorganizowana została kolejna wyprawa na Alaskę. Miała to być ostatnia podróż Jima w celu zebrania ostatnich dowodów na przestrzeganie szabatu nawet na odległej Alasce. I ponieważ miała to być ostatnia wyprawa na zebranie ostatecznych materiałów do planowanego dokumentu, tym razem polecieli z nim jego dwaj starsi synowie. Mogło się to wydarzyć dzięki zebranym punktom za częste latanie. Kiedy eskapada dobiegała już końca, pilot ich małej awionetki, który dostarczył ich 4-osobową ekipę wraz z kamerzystą, dostał wiadomość o nadchodzącej zmianie pogody oraz informację, że jeśli nie wylecą w ciągu najbliższej godziny, to utkną tam na cały tydzień. Zatem nastąpiło szybkie pakowanie i wylecieli. Jednak w górach dopadła ich zła pogoda i samolot roztrzaskał się. Ani jedna osoba nie przeżyła. Później znaleziono roztrzaskany aparat z filmem w środku. Pat zaczęła myśleć, co zrobić z całą piwnicą tych wszystkich zgromadzonych materiałów. Jedyne, co było dostępne, to biała tablica, na której narysowane były kafelki w formie slajdów, a całą resztę Jim przechowywał w głowie odnośnie scenariusza tego dokumentu. I co teraz? Pat wraz z osobami współpracującymi wcześniej z Jimem zaczęli segregować wszystkie te zgromadzone materiały. A w międzyczasie
Pat spotkała jakiegoś producenta filmowego, z którym miała okazję porozmawiać o tym, co jej mąż planował stworzyć. Pomysł był ciekawy, ale bez scenariusza trudno pracować nad jakimś filmem. Lecz tym samym przekazał informację, że jeśli zainteresuje tym projektem jego brata, który jest de facto scenarzystą, coś z tego mogłoby wyjść. I tak odbyło się spotkanie ze scenarzystą, który zainteresował się tymi materiałami. Dokonano selekcji według kryterium, że odrzucą wszystko to, czego przeciętna osoba nie mogłaby się doszukać, jeśli zaczęłaby szperać samodzielnie. I tak rozpoczęły się prace nad dokumentem, który powstał na 5 DVD. Ostatni odcinek pojawił się w 2004 roku. Kiedy to usłyszałem, bardzo mnie to ucieszyło, bo bardzo chciałem to obejrzeć i dowiedzieć się całej prawdy, jak to było z tym święceniem szabatu na przestrzeni wieków. Finalnie znalazłem stronę producenta z możliwością zamówienia tychże DVD z USA. Ale wydanie kilkudziesięciu dolarów plus przesyłka lotnicza kolejne kilkadziesiąt było wystarczającą przeszkodą i odpuściłem sobie. Nigdzie też nie mogłem znaleźć tego na internecie. W końcu napisałem do Pat pod wskazany na stronie producenta adres e-mail. Było to pod koniec czerwca 2022 roku. Będąc na stronie zobaczyłem, że te DVD dostępne są w różnych językach, m.in. niemieckim i rosyjskim. I byłem ciekaw, czy przypadkiem nie mają tego po polsku i że w razie czego mogę pomóc w tłumaczeniu. Zapytałem też, czy dostępna jest wersja cyfrowa do ściągnięcia przez internet. Tego samego dnia dostałem informację, że można to zakupić na Vimeo i że nie ma polskiej wersji, chociaż zostało zrobione polskie tłumaczenie całego skryptu. Kiedy usłyszałem, że zrobiony jest polski skrypt, zapragnąłem to nagrać po polsku i udostępnić na YouTubie. Zatem napisałem ponownie, czy jeśli zakupię całą serię DVD po angielsku, czy mógłbym również otrzymać polskie skrypty. Tym razem nie otrzymałem natychmiastowej odpowiedzi. Nie było jej też po tygodniu ani po 2. Ale nie chciałem się narzucać, więc nic więcej nie pisałem. Stwierdziłem, widocznie to nie dla mnie i odpuściłem temat. Nastał koniec roku, a znajomi planowali po nowym roku przeprowadzkę i wysyłali wśród znajomych zapytania o przedmioty, które chcieli oddać. Nie mogłem uwierzyć, ale wśród nich znajdowały się 3 DVD z serii historii o szabacie. Więc zgłosiłem się jako pierwszy, że chętnie je przygarnę. I tak początkiem roku 2023 obejrzałem je jednym tchem i byłem zachwycony, jeśli chodziło o treści tam zawarte. Rzeczy, o których mało kto wie i których nie znajdzie się w podręcznikach szkolnych z historii. Komuś bardzo zależało na tym na przestrzeni lat, aby to nie było dostępne dla ogółu. Ale wystrój i sceneria studia narratora przypominała mi lata 70. PRL-u i stwierdziłem, że skoro nie mam do tego polskiego ani angielskiego skryptu, to nie będę się tym w ogóle zajmował, bo utknę czasowo. A przeciętny widz i tak nie będzie chciał tego oglądać, bo pomyśli, że to jakaś starość i nuda. I tak projekt trafił do lamusa. A czas płynął sobie dalej. Nadszedł luty i sytuacja w moim domu stała się na tyle napięta, że nie umieliśmy się z żoną ze sobą dogadać. Niestety nie należę do osób łatwych. Mój obraz samego siebie został mocno naruszony i wiedziałem, że nawaliłem. Czułem się paskudnie sam ze sobą. Pragnąłem zniknąć. Ale lepszym wyborem było zaangażować się w coś dobrego i tak zacząłem rozważać wyjazd na Ukrainę jako wolontariusz, aby pomagać chociażby w rozwożeniu posiłków czy innych potrzebnych rzeczy. A drugim miejscem, o jakim myślałem, był ośrodek misyjny, ale w Polsce. W obu miejscach złożyłem swoją kandydaturę i modliłem się, aby Bóg posłał mnie tam, gdzie się przydam. Po jakichś 2 tygodniach otrzymałem wiadomość, iż mogę przyjechać do ośrodka misyjnego. I tak początkiem lutego wyjechałem z domu, aby pozwolić na wyciszenie emocji i zaleczenie ran u mojej żony. Był to dobry czas, ale tym samym konfrontowany byłem ze swoimi nawykami w zachowaniu. Widziałem jakby w lustrze to, co sam robiłem, będąc w domu. Było nad czym myśleć. Nadszedł czas przygotowań do wykładów ewangelizacyjnych w Gdyni, a ponieważ znajdowaliśmy się w Pomorskim, zostałem poproszony do pomocy w roznoszeniu zaproszeń na to wydarzenie. A ostatniego dnia
Miałem niesamowite przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Wystartowaliśmy z odpowiednim zapasem zaproszeń i książek na nadchodzące wykłady. Zazwyczaj chodziliśmy parami po blokach. Ja jednak miałem wielkie pragnienie, aby iść na bulwar i tam rozdawać pośród tych, którzy sobie spacerowali. I tak ruszyłem promenadą w stronę portu, gdzie cumuje Muzeum Błyskawica. Obszedłem ten teren w niespełna 30 minut i zacząłem wracać, bo moje zapasy materiałów się uszczupliły. W poprzednie dni potrzeba było około 3 godzin, aby rozdać tę samą ilość, bo nie każdy chce wpuszczać do bloków, a chodziliśmy od drzwi do drzwi, żeby osobiście wręczyć zaproszenie wraz z książką, żeby każdy miał okazję dowiedzieć się, co to za wykłady. Zacząłem wracać z powrotem do bazy. W rękach miałem 2 ostatnie zaproszenia z książkami. Znajdowałem się jakieś 300 do 400 metrów przed teatrem muzycznym, ale nie było to na mojej drodze i niemalże słyszałem głos, aby skręcić i wejść do środka. Nieczęsto mi się to zdarza, aby tak wyraźnie słyszeć, co mam zrobić. Zacząłem więc wewnątrz siebie dialog. Boże, jeśli to Ty i chcesz, abym tam skręcił i poszedł, to proszę, aby każda napotkana po drodze osoba odmówiła te 2 zaproszenia. I rzeczywiście, pomimo napotkanych osób i zachęty, nikt ich nie przyjął. Skręciłem i wszedłem do środka. Pierwsze, co zobaczyłem, to 2 panie, pracownice teatru, rozmawiające ze sobą w pomieszczeniu przede mną. Ale nie miałem przekonania, że to dla nich. Obróciłem się w stronę kasy, a tam pani z wózkiem stała przy kasie i rozmawiała przez telefon. I wtedy właśnie odeszła spod okienka. Podszedłem zatem do kasy i zobaczyłem młodą kasjerkę, której zaoferowałem zaproszenie oraz książkę. Ona to dla mnie? Była naprawdę wdzięczna i cieszyła się, że je dostała. Wiedziałem, że to było dla niej. Zostało ostatnie, ale nikogo już dookoła mnie nie było. Wyszedłem więc na zewnątrz, a tam siedziała inna mama z wózkiem. Nawiązałem kontakt wzrokowy i szedłem w jej kierunku, a jej twarz mówiła: nie podchodź. Jednak podszedłem i spytałem się, czy nie chciałaby zaproszenia oraz książki, bo mam akurat ostatnie. Powiedziała, że raczej nie skorzysta z zaproszenia, więc napomknąłem nieco, o czym jest książka i że jeśli jej się nie spodoba po przeczytaniu pierwszego rozdziału, może ją po prostu wyrzucić do kosza. No i wzięła, całkiem chętnie. To doświadczenie było jak balsam na duszę. Wiedziałem, że Bóg do mnie przemówił, pomimo tego, jak źle się czułem sam ze sobą. Pomimo wyrzutów sumienia za wypowiedziane słowa i głupie zachowania w domu. Wiedziałem, że Bóg mnie kocha. Akcja zakończyła się, a ja wróciłem do ośrodka misyjnego i zajmowałem się codziennymi obowiązkami. Nastało 17 marca 2023 roku i otrzymaliśmy informację, że jutro jest grupowy wyjazd do Gdańska. Jedziemy posłuchać pastora, na którego wykłady rozdawaliśmy zaproszenia. Jest to jego ostatnie spotkanie pożegnalne przed wylotem z powrotem do Australii. Jednak nie do końca wiedziałem, jak się tam dostanę, bo brakowało miejsc w samochodzie. Jednak po południu pojawił się niezaplanowany gość, który, gdy dowiedział się o wyjeździe, powiedział, że chętnie też tam jutro pojedzie i weźmie mnie ze sobą swoim samochodem. I tak 18 marca byliśmy na ostatnim pożegnalnym spotkaniu, po którym odbył się wspólny obiad oraz pokaz slajdów z Australii. Wszyscy z mojej grupy wyjechali, a ja zostałem tylko dlatego, ponieważ na tym rozdawaniu zaproszeń spotkałem kolegę, który planował rozkręcić swoją działalność gospodarczą i mieliśmy porozmawiać o ewentualnej współpracy, ale nie było na to czasu w Gdyni i umówiliśmy się, że przy okazji, jak będę w Gdańsku, to się spotkamy. No i teraz pojawiła się ku temu wspaniała okazja i miałem z nim pojechać do jego domu, aby kolejnego dnia omówić szczegóły ewentualnej współpracy. A zatem czekałem na niego, kiedy skończy rozmawiać. Tymczasem sam spotkałem znajomych, z którymi dawno się nie widziałem i zaczęliśmy rozmawiać aż do momentu, kiedy nie dowiedziałem się, że w środku w kościele odbywa się luźna rozmowa na temat proroctw. Więc czym prędzej skierowałem swoje kroki do środka. Kiedy otworzyłem główne drzwi, zobaczyłem kolegę, na którego czekałem. Razem z drugim znajomym rozmawiali z jakąś parą Chińczyków. Co prawda kobieta była Chinką, bo jej twarz widziałem, a mężczyzna był odwrócony do mnie tyłem. I w momencie, kiedy ich mijałem, usłyszałem, gdy po angielsku pytał tych 2 moich znajomych, czy przypadkiem nie oglądali wykładów Waltera Fighta pod tytułem Skrety na Maltę.
Wtedy wydało mi się to dziwne, że ten Chińczyk mówi tak mocnym amerykańskim akcentem. Przystanąłem na chwilkę i rzuciłem tylko uwagę, że naprawdę warto posłuchać tych wykładów. Sam je niedawno wysłuchałem i polecam. Wtedy ten mężczyzna obrócił się w moją stronę i zobaczyłem, że to Amerykanin, a nie Chińczyk. Widząc, że znam tematykę, zaczął ze mną rozmawiać. I w 3. czy 4. zdaniu zapytał mnie, czy znam Jima Arabito. I powiem wam, że nie wiem dlaczego, ale ugięły się pode mną kolana. Dlaczego on mnie pyta o Jima Arabito? Pomyślałem. I odpowiedziałem mu, że prawdę mówiąc jakieś 2 lata temu słuchałem jego wykładów i dowiedziałem się o jego wypadku i planowanym filmie dokumentalnym. Powiedziałem też, że skontaktowałem się z wdową po Jimie Arabito, bo usłyszałem, że ma polskie skrypty do tego, ale nigdy w tej kwestii nie odpisała. A minęło od tego czasu jakieś 9 miesięcy. W tym momencie on zadaje pytanie swojej żonie. Kochanie, która jest godzina u nas w Stanach? Popatrzyła na zegarek i powiedziała koło 6 nad ranem. Chwycił za telefon i dzwoni. W mojej głowie milion pytań. Co on robi? Po co i do kogo on dzwoni? Nagle słyszę, jak mówi: Cześć Pat, posłuchaj, jesteśmy z Vivian w Polsce i spotkaliśmy pewnego mężczyznę, który podobno kontaktował się z tobą w zeszłym roku odnośnie dokumentu o szabacie. Ale wiesz co, dam go do słuchawki, to sam ci opowie, o co chodzi. W tym momencie podaje mi telefon i widzę na ekranie napisane jest Pat Arabito. Nie mogłem w to wszystko uwierzyć i szczerze mówiąc nie wiedziałem, czy to sen, czy to jawa. Tak czy inaczej skojarzyła e-mail ode mnie. Przeprosiła, że nic nie odpisała, ale nie mogła znaleźć tego skryptu, a potem zapomniała o tym napisać. I ponieważ telefon był w trybie głośno mówiącym, Fred włączył się do rozmowy i powiedział: Pat, posłuchaj, nie wierzę, aby to był przypadek. Znaleźliśmy się tutaj dlatego, że przylecieliśmy na kilka dni do Gdańska ze względu na targi bursztynu. Nie wiedzieliśmy, że jest tutaj ten kościół. Szukaliśmy jednak miejsca, gdzie moglibyśmy dostać książkę Drogę do Chrystusa ze względu na polskich klientów, którzy odwiedzają nasze stoisko i chcieliśmy im wręczać właśnie tę książkę. I ktoś nas tutaj pokierował, że jest tu mała księgarenka z książkami religijnymi. I Fred zaproponował, abyśmy się razem pomodlili w tej sprawie. Na koniec pomodliła się również i Pat, która wypowiedziała następujące słowa. Boże, jeśli to jest Twoim zrządzeniem, proszę pozwól mi znaleźć te skrypty. Amen. I zakończyliśmy rozmowę. Spędziliśmy z tą parą oraz z moim znajomym, do którego miałem pojechać, cały wieczór i rozeszliśmy się dopiero około północy. To był niesamowity czas. Usłyszeliśmy od nich tyle niesamowitych historii oraz świadectwa nawrócenia tejże Chinki, która była chora na raka i została uzdrowiona. I z buddystki stała się chrześcijanką. A przy okazji dowiedziałem się, że Fred jest przyjacielem rodziny Arabito i dlatego pozwolił sobie zadzwonić do Pat tak rano. Dowiedziałem się od niego jeszcze jednego ciekawego szczegółu. Kiedy zginął Jim Arabito, był to czas, kiedy pewien wiodący akademicki profesor biologii z Afryki, zadeklarowany ateista, przechodził swoje osobiste przeżycia i nawrócenie na adwentyzm. Kiedy dowiedział się o śmierci Jima Arabito, przyleciał w odwiedziny do Pat i oświadczył, że przejmuje pałeczkę w tym maratonie. I dowodem tego jest seria wykładów, która powstała pod koniec lat 90. pod tytułem Totalny atak. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie słuchali. Na pewno znajdziecie na YouTubie. Na wszelki wypadek umieszczę też linki w opisie. Kilka dni później dostałem e-mail z informacją, że Pat odnalazła polskie tłumaczenie zrobione przez pewną kobietę jakieś 10 lat temu, ale nigdy nie udało się dokończyć tego projektu, aby nagrać polskiego lektora. Zaproponowałem, że mogę to zrobić. Jednak po krótkim czasie uzmysłowiłem sobie, że jeśli to zrobię jako ja, na moim prywatnym kanale, gdzie miałem wtedy 50 subskrybentów, to obejrzy to może 200 osób i na tym się skończy. Dlatego odezwałem się do kilku znanych mi osób, aby zaczerpnąć języka. Jedna z nich opowiedziała mi kolejną niesłychaną historię związaną z tym projektem. Mianowicie jakieś 10 lat wcześniej, a może i więcej, ktoś również chciał to przetłumaczyć na polski. Znalazł nawet chętnego polskiego pastora do tłumaczenia, który od kilku lat mieszkał już w USA. Ale nigdy do tego nie doszło. Dlaczego? Bo po otrzymaniu zlecenia tenże pastor miał pewne niewyjaśnione zdarzenie. A mianowicie jechał autostradą i nagle stracił widzenie na jedno oko. Udało mu się zjechać na pas awaryjny i wtedy stracił widzenie na drugie oko.
Udało mu się jedynie zadzwonić na numer alarmowy i został przewieziony do szpitala. Nigdy jednak nie ustalono przyczyny tego zjawiska. Rozmawiałem później z tym pastorem i powiedział, że miał dwukrotnie w życiu takie doświadczenie i też nie wiadomo, jaka była tego przyczyna. Jednak w tamtym czasie to wydarzenie na tyle zaprzątnęło jego umysł, że projekt trafił do lamusa i ani on, ani zlecający już o tym nie pamiętali. Inne rzeczy weszły na tapetę. Więc zacząłem rozmawiać z telewizją adwentową o tym, aby wzięli ten projekt pod swoje skrzydła ze względu na większe zasięgi ich kanału. Sprawdziłem tłumaczenie skryptu pod względem poprawności z oryginałem i przygotowałem tekst według wskazań pod czytanie 3 lektorów. W międzyczasie nastąpiła jednak zmiana dyrektora telewizji, weszły inne projekty i czekamy na nagranie polskiego lektoratu na ulepszonym cyfrowo materiale wideo. Ale póki to nie nastanie, zachęcam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału na kanale Adwentyści Oświęcim. Okazuje się, że pewna osoba nieznająca w ogóle tej historii natrafiła na ten materiał w języku angielskim i postanowiła go przetłumaczyć i nagrać. Można go obejrzeć pod wskazanym w opisie linkiem. Pan Bóg tak czy inaczej zrealizuje swoje plany. Czy będziemy z Nim współpracować, czy nie? Jeśli my nie chcemy, poprosi kogoś innego. Pozdrawiam i polecam poznać niesamowite historie szabatu. Dzielcie się z nimi z innymi. Świat potrzebuje je poznać. Pozdrawiam i do usłyszenia.